Cześć kochani, jak zwykle witam Was serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Kiedyś Wam obiecałem w jednej z audycji, że opowiem Wam o pewnym polskim odkrywcy tlenu, konkretnie Michale Sędziwuju, tak jak tutaj zostało pokazane, jest akurat jego postać na Lecinie. Niezwykły człowiek, niezwykle utalentowany, nasz przeszły, że tak powiem, dzisiaj powiedzielibyśmy naukowiec. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przybliżyć tę postać. Bardzo często w historii mamy opisy wodzów, bitew, klęski, zwycięstw i tak dalej, i tak dalej. A więc żołnierski czyn i tak dalej. Natomiast się kompletnie nie mówi o tym, że mieliśmy niezwykłych ludzi, po prostu takich luminarzy po prostu nauki w dawnych czasach, wiele wieków temu, znanych w całej Europie, a dzisiaj się o tym kompletnie nie mówi. Tylko właśnie celebruje się zazwyczaj w Polsce akurat klęski wszelkie i to wszystko też sprowadza na nas następne nieszczęścia. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, dlatego że babranie się ciągle w martyrologii, bo pamięć, a ciągle grzebanie, odgrzewanie, powiedzmy, tego wszystkiego, to jest zupełnie co innego i ciągle nam jest źle i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę oczywiście tutaj wtłaczać, trzeba w końcu z tym skończyć i mówić o przykładach, wielu przykładach bardzo pozytywnych. I dzisiaj, aha, w ogóle przypomnienie, od razu, jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to niech już to zrobi. Tam jest taka mała ikonka, takie jakby drzewko szczęścia, wystarczy tylko najechać, kliknąć i sprawa załatwiona. Oczywiście liczę na Wasze lajki, już tak z góry proszę Was o to. Chodzi o to, żeby na ten kanał po prostu treści tutaj prezentowane, żeby szły do ludzi, bo myślę, że akurat warto. Myślę, że warto i Wy też doskonale o tym wiecie. Dobrze, posłuchajcie, posłużę się dzisiaj fragmentem pierwszego tomu jednej z moich książek, Woda, fenomen życia. Nie będzie tylko o Michale Sędziwuju, ale więcej, szerzej na temat jednego z pierwiastków tworzących to cudowne medium, czyli wodę, z której my się składamy. Około 70% ciało niemowlaka ma jeszcze więcej, zwłaszcza jego mózg, praktycznie niemowlęcie to jest 98% wody i pytanie, warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego aż tyle wody w tym mózgu, przecież to jest wodny komputer, wodna pamięć, tak prawdę mówiąc. Oczywiście niektórzy to powiedzą, że Dąbrowski, co ty tam, no i tutaj odpowiednie słowo, ja wiem, o czym ja mówię. Dlatego, że są dzisiaj próby podejmowania, konstruowania komputerów z wodnymi pamięciami. Woda ma nieprawdopodobną pamięć. Myślę, że jeszcze o tym sobie po prostu któregoś razu powiemy. Natomiast teraz, kochani, udostępnię ekran, żeby wejść na pewien tekst, który Wam przygotowałem, a więc jeszcze raz powtarzam fragment mojej książki. Pierwszy tom, Woda, fenomen życia. A jak zwykle jakieś tutaj przeszkody są, mam nadzieję, że ich nie będzie. A więc rozdział o pierwiastkach tworzących wodę. Więc słuchajcie, no jesteśmy wodą, dodatkowo naładowaną elektrycznością, tak? Naładowaną elektrycznością. W ogóle jesteśmy stworzeniami elektromagnetycznymi, a konkretnie bioelektronicznymi. Na to są już dowody naukowe, bez żadnego ale. Nasza energia życia opiera się bowiem na energii atomów wodoru i tlenu. Jeszcze raz powtarzam, przeciętnie ciało każdego z nas zawiera 70% wody. No to wyobraźmy sobie, mamy człowieka 80 kg ciałka i z tego 70% to jest woda. 7 razy 8 to jest ile? Można łatwo sobie policzyć. I w związku z tym można wyliczyć, że to jest woda, czyli wodór, znaczy dwa atomy wodoru w każdej cząsteczce i jeden atom tlenu. A więc tlen i wodór są gazami, a tworzą ciecz. Absolutny unikat, ponieważ żadne inne gazy nie tworzą cieczy. I zajmijmy się najpierw tlenem. O wodorze to być może sobie kiedyś porozmawiamy, a tu przy okazji tematu o Michale Sędziwuju będziemy mówić o tlenie.
Więc zajmijmy się najpierw tlenem. Ta dzisiejsza polska nazwa tlen została wprowadzona przez Jędrzeja Śniadeckiego, znanego polskiego uczonego, dzisiaj powiedzielibyśmy naukowca, i nawiązywała do wyrazu tlić i symbolicznego łuczywka, które rozżarzało się po wprowadzaniu do atmosfery tlenu. Przyjmuje się, że tlen o symbolu chemicznym O, czyli oksygenium, z łacińskiego oxus, kwas, gennao, tworzyć, z greckiego oksys, kwaśny, genos, ród, czyli rodzący kwas, i właśnie dlatego dawna nazwa kwasoród, a po rosyjsku to kislorod. A więc przyjmuje się, że tlen odkrył w 1771 roku, a przypuszczalnie w 1972 roku Karl Wilhelm Scheele, szwedzki aptekarz i chemik, członek Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, i niezależnie od niego w 1774 roku Joseph Priestley, angielski chemik, fizyk i filozof, członek The Royal Society w Londynie, Królewskiego Towarzystwa Naukowego i członek dwóch Akademii Nauk, petersburskiej i francuskiej. Jednak Scheele wyniki swoich badań opublikował dopiero w 6 lat po swoim odkryciu i 3 lata po Priestleyu, w związku z czym to Anglik zebrał wszelkie honory należne odkrywcy. No tak w historii niestety odkryć jest, że ktoś bywa pierwszy, a okazuje się, że ktoś go wyprzedził, bo zanotowano to. Również oczywiście Polacy mają swój udział w badaniach nad tlenem i o tym oczywiście dlatego wspominam, bo będę mówił o Michale Sędziwuju. Więc zacznijmy od prawdziwego odkrywcy tlenu. Prawdziwego. Przypomnę, odkryto ten tlen prawdopodobnie w 1771 roku, 72 czy 74 te badania były prowadzone. No właśnie, zacznijmy od prawdziwego odkrywcy tlenu. Był nim, wiele na to wskazuje, alchemik i lekarz, prekursor empiryzmu, doświadczeń Michał Sędziwój, żyjący w latach 1566, przepraszam bardzo, ale coś akurat wyleciało do tchawicy, lata 1566-1636, znany powszechnie jako Michał Sendivogius Polonus, lub kosmopolita, który swoim odkryciem wyprzedził Anglika, Priestleya, o 2 wieki. Sędziwój pojawił się na dworze króla Zygmunta III Wazy około 1600 roku. Jak wielu ówczesnych alchemików, poszukiwał tak zwanego kamienia filozoficznego, czyli czegoś, co mogło zamieniać zwykłe substancje w złoto, oprócz tego dawało zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Był jednak po prostu bardzo zdolnym ówczesnym naukowcem. Żadnych ze współczesnych mu Polaków nie mógł na początku XVII wieku równać się popularnością w Europie z Michałem Sędziwójem. Współcześni pisarze, współcześni pisali o nim z podziwem i zachwytem. Ciekawe. W jaki sposób Sędziwój odkrył tlen? Otóż prażył powszechnie występującą w przyrodzie saletrę potasową, czyli azotan potasu, w której w trakcie rozkładu wydziela się po prostu tlen. I doświadczenie to opisał w jednej ze swoich rozpraw w dziele De Lapide Philosophorum Tractatus Duodecim, czyli 12 traktatów o kamieniu filozoficznym, wydanym w Pradze w 1604 roku, gdzie osiedlił się na dworze czeskiego cesarza Rudolfa II Habsburga i był cenionym budowniczym kopalń, ród i hut. W swoim dziele stwierdził, że saletra jest ciałem złożonym, zawierającym ducha świata. Zobaczcie, jakie ciekawe określenie. Saletra zawiera ducha świata, który umożliwia życie ludzkie i ludzi i zwierząt, istnienie świata przyrody. A co nieprawda? Przecież bez tlenu nie możemy żyć. Bez jedzenia możemy miesiąc przeżyć, bez wody może kilka dni, ale bez tlenu przeżyjemy bardzo krótki czas. Chodziło rzecz jasna o tlen. Wiedział więc doskonale, że gaz jest zawarty w powietrzu i niezbędny do życia. Innym szczególnie sławnym dziełem było wydane w 1605 roku Novum Lumen Chemicum
Nowe światło chemiczne to drugie działo było w owym czasie najlepszym i najbardziej poszukiwanym podręcznikiem i doczekało się aż 30 wydań i wielu tłumaczeń. Dzieło i przedstawiona w nim teoria sędziwuja z czasem została zapomniana, ale wzbudziła na początku wśród zainteresowanych szerokie dyskusje w Niemczech, we Francji, w Anglii. W 1771 roku eksperyment ponownie powtórzył i uczynił to wspomniany Joseph Priestley, uzyskując ponownie powietrzną saletrę, którą sędziwój nazywał także ukrytym w powietrzu pokarmem życia i lotną, niewidzialną saletrą filozofów. Priestley wykonywał później wielokrotnie doświadczenia z tlenkiem rtęci, uzyskując podobne rezultaty, produkt w postaci tlenu. I otóż opierając się na pracy Sędziwuja i Priestleya, francuski chemik Antoine Laurent Lavoisier, żyjący w latach 1743-1794, w 1977 roku wyodrębnił substancję, którą nazwał oksygenium, tlen, i opracował teorię spalania. Tak, i słuchajcie, no, Lavoisier został zresztą ścięty na gilotynie, o ile dobrze pamiętam, w czasach rewolucji francuskiej. No przecież uczeni to była podpora reżimu królewskiego, ale to już mniejsza z tym. No i dzisiaj w podręcznikach, również polskich podręcznikach, pisze się odkrywcy tlenu, tak prawdę mówiąc, Lavoisier kompletnie, a nie mówi się kompletnie o Michale Sędziwuju, bo kto to o nim wie? Nawet historycy nie wiedzą. Inni Polacy, tu rozszerzamy sobie temat o tlenie, inni Polacy, oczywiście dwaj profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karol Olszewski i Zygmunt Florian Wróblewski, dokonali w 1883 roku skroplenia tlenu. Dzisiaj, kochani, wiemy, że tlen jest najpospolitszym pierwiastkiem na Ziemi, bowiem jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi aż 47,2%. Jest największa ze wszystkich pierwiastków pod względem wagowym. W oceanach zawartość tlenu sięga 88%. No przecież tam jest woda, tak? Po azocie jest drugim składnikiem powietrza, stanowiąc 20,9% jego objętości i 23,2% masy, chociaż w wielu aglomeracjach ze względu na zanieczyszczenie powietrza wartość ta może oscylować w zakresie 12-19% objętości, a więc pytanie, czym my oddychamy. Dodatkowe informacje na temat tlenu może się komuś przydadzą. W naturze, w wolnej postaci występuje tlen jako paramagnetyczny gaz o dwuatomowej cząsteczce O2, a więc nie występuje w postaci atomowej O. Tworzy także alotropową odmianę ozon, czyli tritlen o cząsteczce trójatomowej O3. W naturze ozon powstaje z tlenu dwuatomowego, przede wszystkim pod wpływem wyładowań elektrycznych w czasie burz. Właśnie dlatego powietrze po burzy wydaje nam się takie rześkie, łatwo się nim oddycha, ale z drugiej strony w moim domu moja mama posiada tak zwany ozonator do ozonowania wszelkich produktów. Można ozonować, czyli nalać wodę, włożyć owoce, włożyć jakieś mięso i tak dalej, jakieś produkty i poddać ozonowaniu, oczyszczaniu, powiedzmy, z różnego rodzaju toksyn. W 1920 roku przewidywano istnienie trzeciej, czteroatomowej odmiany tlenu O4, czyli tak zwanego tetratlenu, inaczej czerwonego tlenu, czyli oksozonu. Jednak więcej dowodów na jej istnienie, tej cząsteczki, tej odmiany, dostarczyła dopiero spektrografia masowa. Nazwa czerwony tlen pochodzi od czerwonego koloru, jaki przybiera tlen, tworząc czteroatomowe cząsteczki o 4. Tutaj przy okazji, ponieważ akurat w książce mam tak zwany leksykon pojęć, więc ponieważ mówiliśmy, że cząsteczka tlenu jest tak zwana paramagnetyczna, no paramagnetyzm to jest zjawisko bardzo słabego magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnesującym zgodnie z kierunkiem tego pola. To tak woli wyjaśnienia.
Jeżeli chodzi o tą cząsteczkę czteroatomową, czyli oksozon, no w jaki sposób może powstać taka czteroatomowa postać tlenu? Otóż cząsteczki tlenu O2 typowe przy ciśnieniu około 20 gigapaskali zaczynają przechodzić w czteroatomową odmianę O4. Wiadomo też, że czerwony tlen występuje także przy niskich temperaturach w tlenie gazowym oraz ciekłym. W większych stężeniach z kolei ozon jest trujący. Mówimy tutaj o ozonie już, czyli o cząsteczce trzyatomowej. Stosuje się go przy uzdatnianiu wody pitnej do jej dezynfekcji. Tak, ozonowanie oczywiście się stosuje, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli się stosuje to w zakładach wodociągowych, to później ta woda i tak płynie sieciami rur, kilometrami rur, które można po prostu zainfekować, byle pierwsza, lepsza awaria to spowoduje, sprawa załatwiona. Stosuje się właśnie ozon, czyli atom trójatomowy do dezynfekcji z wody, tym bardziej, że 15 razy łatwiej rozpuszcza się w wodzie niż zwykły tlen dwucząsteczkowy O2. Tlen oczywiście jest niezbędny do oddychania i spalania. W odpowiednich warunkach tlen reaguje praktycznie ze wszystkimi znanymi pierwiastkami, tworząc tlenki, z wyjątkiem tzw. fluorowców, helowców i platyny. Jest to gaz bezbarwny, bezwonny, ma, jak wspomniałem, właściwości paramagnetyczne. W fazie płynnej i stałej ma blado-niebieskie zabarwienie. Tlen jest niezbędny dla metabolizmu wielu organizmów, a w wodzie jest dobrze rozpuszczalny. Dlatego stosuje się go w licznych procesach uzdatniania wody i ochrony środowiska. W ogóle wspomnijmy, że woda bardzo dobrze rozpuszcza praktycznie wszystko, również gazy. Na przykład dwutlenek węgla, którym się gazuje wodę, no i mamy wówczas wodę gazowaną, taką orzeźwiającą, bo jak gaz się rozpręża, to się oziębia i no, takie wrażenie takiej świeżości wówczas się ma. Tlen posiada tak zwanych 6 izotopów: O14, O15, O16, O17, O18 i O19, z czego naturalnymi, stabilnymi izotopami są 16, 17, 18, czyli tlen 16, tlen 17, tlen 18, a izotopami radioaktywnymi są O14, O15, O19. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ nie jest to bez znaczenia dla właściwości wody. Izotopy naturalne znajdują się we wszystkich wodach obecnych w przyrodzie. W proporcjach na 1000 części O16 przypada 20 części, znaczy na 1000 części O16 przypada 20 części O18, tlenu 18 oraz 4 części tlenu 17. No i co? I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tlen i Michała Sędziwuja, więc jak widzimy, no, tlen w ogóle, tlić, Jędrzej Śniadecki, badania saletry, duch życia, wszystko co ogarnia życie, co umożliwia życie, tlen, polski odkrywca. Mamy prawo być dumni, że mieliśmy tak wspaniałych naukowców, nie mówimy tylko o Koperniku, Nikolaus Kopernikus, gdzie Niemcy przywłaszczają, a na świecie często nawet nie mają pojęcia o tym, że akurat też Mikołaj Kopernik pochodził z Polski, ale takich odkrywców, takich wynalazców, takich wspaniałych ludzi, takich uczonych ludzi mieliśmy masę, tylko o nich nie pamiętamy i my, Polacy, o nich nie pamiętamy. I taki kwiatek, że tak powiem, kamyczek do ogródka tych wszystkich patriotów, u których to tylko Bóg, honor i ojczyzna, a wielu z nich nie zna polskiego hymnu, nie zna polskiej historii, nie ma za zielonego nie nawet pojęcia o tym, co mieliśmy, jakich ludzi mieliśmy po prostu w przeszłości i dlaczego powinniśmy być dumni z naszej ojczyzny. Nie oznacza to, że mamy w ten sposób umniejszać po prostu innych, ale po prostu mamy mieć poczucie wysokiej wartości, dlatego że no, nasza historia jest bardzo trudna, ale jednocześnie pełna wspaniałych sukcesów, nie tylko właśnie wojennych, które się eksponuje, jak mówiłem, ale również sukcesów na niwie nauki przede wszystkim. Kochani, na dzisiaj tyle. Niedługo poważniejsze tematy, znacznie poważniejsze. Wiecie doskonale, że mój kanał Barwy Zdrowia jest poświęcony przede wszystkim
promocji zdrowia, to jest moja taka idea fix, ażeby solidna wiedza była dostarczana dla wszystkich Was. Staram się przekładać w miarę swoich możliwości te wszystkie skomplikowane rzeczy, sprawy, zjawiska na bardziej proste. Mm, Będę dużo mówił w najbliższych audycjach o nowotworach. To jest plaga. Pamiętajmy, że w tej chwili około 200 tysięcy Polaków zachorowuje rocznie na nowotwory. Około 100 tysięcy umiera w przeciągu roku, w ciągu roku, więc jest potworna nadumieralność. Szacunki są takie, że w roku 2030-35 będzie zachorowywało w Polsce 300 tysięcy ludzi i około 150 tysięcy będzie ludzi umierało z powodu nowotworów. Trwają badania naukowe nad przyczynami. Słuchajcie, te badania trwają i trwają, chwała im. Ja będę przytaczał te badania naukowe, ale z drugiej strony, zwłaszcza w Polsce, leczenie nowotworu jest postawione zupełnie na głowie, dlatego że się preferuje wyłącznie trzy opcje, wytnij, otruj, spal, z najgorszymi, tak prawdę mówiąc, lekami. Na zachodzie już to jest nie, to po prostu jest inaczej zupełnie. Myślę, że w sierpniu pojawi się u nas pewien gość, pewna pani, z którą zrobię kilka wywiadów, która bardzo dokładnie naświetli tę sprawę. A jeżeli chodzi o nowotwory, będę po prostu robił audycje na ten temat. Oczywiście podparte absolutną wiedzą naukową. Nie ukrywam, że to będą bardzo trudne dla mnie tematy. Dlaczego? Dlatego, że dotyczą bardzo skomplikowanych badań naukowych i będę Wam pokazywał te badania naukowe. Nie oznacza to, że będziemy się zagłębiać, bo się nie znamy na tym. Ja również się nie znam na tych badaniach naukowych, na skomplikowanych nazwach, pojęciach, zjawiskach, ale będziemy po prostu wyławiać z tego przede wszystkim wnioski, bardzo ważne wnioski dla nas. Tym bardziej, że słuchajcie, ja prowadzę od 12 lat, od końca w zasadzie, przepraszam, od połowy 2013 roku specjalny kompleksowy program zdrowia opracowany przez czeskich lekarzy i mamy ludzi chorych na nowotwory, których powyprowadzaliśmy. Nie dało się wszystkich oczywiście, bo to wszystko zależy od wielu czynników. Zależy od sposobu myślenia, od tego, co mamy tu w głowie. Mówię te 25 centymetrów między uszami i tak dalej, ale masa ludzi wyszła z nowotworów. Mam na kanale między innymi wywiad z panią Justyną Dąbrowską, nomen omen Dąbrowską, nie jesteśmy kuzynami, która chorowała na raka piersi. Bardzo poważny stan był. Justynka dzisiaj jest po prostu zdrowa. Jest ciągle że tak powiem, podlega badaniom dokładnym medycznym i okazuje się, że jest po prostu zdrowa i to doskonale, nie ma żadnej wznowy. A więc tu chodzi o to, żeby się przed tym uchronić. Przepraszam, że takie przydługie zakończenie. Mówiliśmy o Michale Sędziwuju, o tlenie i tak dalej, ale proszę pamiętać, że niedotlenienie organizmu, czyli niski stopień utlenowania krwi, nie utlenienia, tylko utlenowania, który prowadzi do tak zwanej hipoksemii, czyli braków tlenu we krwi tętniczej i później do hipoksji, czyli do braków tlenu w tkankach, prowadzi później do namnażania się komórek nowotworowych. Komórki nowotworowe kapitalnie żyją w środowisku zakwaszonym i niedotlenionym, a braki tlenu zwiększają zakwaszenie, zwiększone zakwaszenie powoduje braki tlenu. I tutaj z taką klamrą spinamy to, co odkrył Michał Sędziwój, że tlen to jest pierwiastek życia, o czym wcześniej jeszcze nie wiedział, a dzisiaj my już wiemy i tlen dzięki temu, że możemy się dotleniać i możemy się odkwaszać, bo zakwaszenie istnieje, dzięki temu możemy przeciwdziałać rozwojowi tej strasznej choroby. Kochani, życzę Wam jak zwykle wszelkiego dobra. Dziękuję, że jesteście na tym kanale. Dziękuję, że wielu z Was po prostu podaje innym, informuje po prostu innych swoich bliskich czy znajomych o tym kanale, przesyła informacje.
że pojawiają się również zamówienia na moje książki. To dla mnie jest też cenne, no, ze zrozumiałych chyba względów cenne, bo z jednej strony ta wiedza, szersza jeszcze wiedza, idzie do tych, którzy książki zamawiają. Oprócz tego, no to są pieniądze, to jest zupełnie zrozumiałe. Ja też muszę z czegoś żyć. Ze swojej nędznej emeryturki to byłoby ciężko, tym bardziej, że się dużo ciągle uczę. Ciągle wymaga to ogromnego wysiłku, to uczestniczę w różnego rodzaju szkoleniach, to są wyjazdy, nikt mi za to pieniędzy nie zwraca. Na przykład jeżeli jedziemy na konferencję zdrowia do Radomska, bo to jest nasz wspólny cel, dawać ludziom wiedzę, a więc hotele, takie inne historie, kształcenie kosztuje, więc ja się cały czas też kształcę. Chciałbym powiedzieć, że się ciągle uczę, ciągle się uczę i tak dalej. Tu trochę złośliwy jestem, albo prześmiewcą, ja zaistem prześmiewcą. Także dziękuję Wam za Waszą obecność na kanale, za wszelkie wsparcie, za nawet drobne dziękuję, które się pojawia u wielu z Was i łapki, więc liczę na te łapki i tak dalej. Wszystkiego dobrego, popadki. Do następnego spotkania.